Na pewno z nami zostanie, na pewno jest niebezpieczny i charakteryzuje się tym, że atakuje ogólnie cały nasz organizm, mimo że początkowo wydawało się, że to jest tylko i wyłącznie związane z niewydolnością układu oddechowego. Zostanie z nami dlatego, bo mu na tym w cudzysłowie zależy. Tak? Jeśli byśmy przeczytali taką książkę Samolubny gen i zgodnie z tą książką postawili teorię, to tak naprawdę temu wirusowi na niczym innym nie zależy, jak tylko i wyłącznie na tym, żeby zostać. Chce zostać i on po prostu to bardzo skutecznie robi, w związku z tym on zostanie. Natomiast oczywiście skutki, jakie będzie wywoływał w przyszłości, będą odpowiednio mniejsze, ponieważ my będziemy koewoluować wraz z tym wirusem, czyli my się też nauczymy lepiej przed nim bronić albo znosić te dolegliwości, tak jak to się dzieje z grypą. Z drugiej strony ten wirus nie jest tak niebezpieczny, jak kilka wirusów, które mieliśmy już i które się nam udało wytępić, tak? Czyli polio, odra, ospa właściwa. Te wirusy miały złą strategię przeżycia, bo one były tak zabójcze, że trudno im było się namnażać w całej populacji. Tak? One działały troszeczkę na swoją niekorzyść. Natomiast wirus SARS jak na razie zachowuje się tak sprytnie, żeby zostać z nami jak najdłużej i najprawdopodobniej mu się to uda. Każda osoba oczywiście ma wybór odnośnie tego, czy będzie chciała się zaszczepić, czy nie. Natomiast jeśli mamy osoby, które mają więcej niż 40 lat i one pamiętają ten czas dzieciństwa, kiedy koledzy chorowali na polio, chorowali na ospę, na odrę i pamiętają te konsekwencje, to wydaje mi się, że rozwiązanie jest proste. Tak? W tej chwili nie mamy problemów z polio, nie mamy problemów z odrą, nie mamy problemów z ospą. Ale to było narzucone. Nikt nie pytał, czy dziecko chce być szczepione, czy nie. To było przymusowe i zaskutkowało. I znowu zaskutkowało w określonej perspektywie czasowej. Te szczepienia nie trwały rok, 2, 3. To były dziesięciolecia szczepień, które dopiero wyeliminowały wirusa. Ale odpowiedzialność, jaka była za te przymusowe szczepienia, działa na korzyść tych, którzy zdecydowali o tym, żeby to wykonywać. Tak? W tej chwili nie cierpimy na te choroby.